Hej, cześć, tu Mateusz z MatMax. Ja witam Was ciepło i zapraszam na czytanie na nowy rok w kalendarzu chińskim. I będzie to czytanie tradycyjnie, w którym sprawdzę ogólną energię, co ma szansę do Was przyjść i odejść do przeszłości, jak Wy się przedstawiacie, dalej będzie rada oraz informacje, czego raczej nie robić i czego unikać w tym czasie. Na moim kanale już są czytania noworoczne, również na miłość, czytania miesięczne oraz zimowe. Tutaj jak gdzieś wszystkie na górze podlinkuję, ale znajdziecie je też w opisie pod filmem, więc koniecznie sprawdzajcie. Pamiętajcie jednak, że te czytania są bardzo ogólne, więc tutaj nie będzie wszystko z Wami rezonowało, więc bierzcie do siebie tylko i wyłącznie to, co Wam odpowiada, a całą resztą w ogóle się nie przejmujcie. Ewentualnie sprawdzajcie czytania dla swoich znaków ascendentalnych również. Konie, przejdźmy do czytania i sprawdźmy, jaka będzie dla Was ogólna energia na ten rok. Tutaj jest dla Was Król Kielichów, który jest bardzo emocjonalny, empatyczny, ale też, słuchajcie, ma duże potrzeby bliskości. Ciekawe, czy będą spełnione, ale myślę, że to będzie przede wszystkim dobry rok dla osób, które są w związkach lub które poszukują miłości. Co do Was przychodzi, co się pojawia? Tutaj pojawia się 7 kielichów, karta wyboru, więc myślę, że w tym roku musicie dokonać bardzo ważnego wyboru. Być może właśnie miłosnego, ale jeśli chodzi o czytania roczne, miłosne, tak specyficznie, to są one na moim kanale. Na pewno w opisie pod filmem będą podlinkowane. Momento, bo tutaj mi się karta odwróciła. Co odchodzi do przeszłości? A tutaj odchodzi do przeszłości karta pustelnika. Słuchajcie, nieźle, niezłe jajka, dlatego że tutaj jak na razie jest to typowy rozkład na miłość, na uczucie, na poznanie nowej osoby, oczywiście lub rozwój relacji obecnej. Jak Wy się przedstawiacie? A Wy przedstawiacie się jako karta głupca, a głupiec jest kartą zerową w wielkich arkanach i oznacza początek, nową drogę, więc oczywiście ktoś się zakocha albo pojawi się pociecha w Waszym otoczeniu. Jeśli nie Wasza, to może zostaniecie dziadkami, ciociami, wujkami. Rada dla Was. W Radzie jest 5 buław, karta konfliktu i rywalizacji, ale szczerze tutaj nie widzę konfliktu. Chyba że jest powiedziane, aby się godzić. Też jest, słuchajcie, zaznaczone tutaj w tym czytaniu, w tym rozkładzie, że będziecie w tym roku najprawdopodobniej pomagać osobom, które na przykład mają dzieci, albo właśnie ostatnio, powiedzmy, ożeniły się, wyszły za mąż, ogarniać jakiś chaos. Będziecie im pomagać wszystko złożyć do kupy. Czego nie robić, czego unikać. Tutaj unikać 4 monet, a z przełożenia jest z kolei 6 monet. I myślę, że to naprawdę niezłe czytanie. Dużo emocji, dużo uczuć, i przede wszystkim ten nowy początek. Ja mam wrażenie, że tutaj nawet będą u kogoś zaręczyny lub propozycja wspólnego zamieszkania, czy powiedzmy założenia wspólnego biznesu, ale tutaj nie widzę za bardzo monet. To znaczy są, ale nie w takim znaczeniu. Ale to zaraz. Z przełożenia jest karta 6 monet. Karta równowagi w braniu i dawaniu, więc wychodzi na to, że w tym roku jesteście w stanie wyprostować tą równowagę, przede wszystkim emocjonalną, uczuciową, a w relacjach z osobami, które są dla Was ważne. Jeśli powiedzmy, wydaje Wam się, że Wasze dziecko lub Wasz, powiedzmy, przyjaciel, koleżanka
tylko czerpią, ale z siebie za dużo nie dają, no to tutaj coś takiego jest do naprawienia. Ale zobaczcie, no tutaj ta karta może być kojarzona z hojnością, z darami i no ja myślę, że tutaj będzie w tym roku na pewno propozycja, albo właśnie no jakieś zaręczyny, wejścia razem w spółkę, czy powiedzmy zamieszkania razem, coś takiego. Na pewno czujecie się zaskoczeni, jak hojnie Was ktoś potraktuje. Zobaczcie, w ogólnej energii jest karta Króla Kielichów, który no, jest właśnie uczuciowy, kochający, ale też kochany. A osoba, która jest empatyczna, która jest w stanie innym nieba przychylić i myślę, że przede wszystkim emocje, rodzina, przyjaciele, miłość, to jest dla Was najważniejsze w tym roku. Bo nawet jeśli ktoś tutaj powiedzmy nie planuje szukania powiedzmy i jakichś tutaj podbojów miłosnych, to w każdym razie po prostu dbacie o relacje, które już są w Waszym życiu. Ale nie ukrywam, że ktoś na pewno się zakocha. Tutaj widzę dużo trygonów wody, czyli rak, skorpion, ryby, więc być może Wam to coś już mówi. Zobaczcie, przychodzi do Was 7 kielichów i jest to karta rozproszenia, karta wielości wyboru i no oczywiście tutaj najprawdopodobniej adoratorów będzie całkiem sporo lub oczywiście adoratorek no tutaj do wyboru, do koloru, ale też uważam, że dla osób, które są w związkach już takich wieloletnich, też mają się tutaj pojawić okazje do skoku w bok, że tak powiem. Jeśli chcecie, bardzo proszę. Jeśli nie, no to jest po prostu tutaj dla Was przestroga. Ale 7 kielichów też mówi o lekkiego rodzaju rozmarzeniu. Więc myślę, że w tym roku jesteście dosyć tacy oderwani od ziemi, od rzeczywistości. I takie powiedzmy górnolotne tematy Was interesują. Też związane z rozwojem duchowym, z miłością, z emocjami. Momento. I teraz tak, oj wybaczcie. Do przeszłości odchodzi karta pustelnika. No i oczywiście pustelnik, czy tam pustelniczka, jak sama nazwa wskazuje, jest osobą samotną lub samą. Bo oczywiście nie każdy, kto jest sam, czuje się samotny. No ale tu jest powiedziane, że koniec samotności, ktoś ma się rzeczywiście zakochać lub, słuchajcie, koniec samotności i tęsknoty za osobą, z którą powiedzmy ostatnio, być może nawet od lat, nie było kontaktu. Więc ten czas również sprzyja odnowieniu kontaktów z na przykład daleką rodziną, czy z dawnymi znajomymi, z przyjaciółmi, jak najbardziej. No tutaj też jest oczywiście powiedziane, że w tym roku szukacie światła w sobie. Wiem, że to zabrzmiało bardzo po prostu tutaj wzniośle, pompatycznie i też trochę pewnie banalnie, ale no właśnie bardzo staracie na ten rozwój duchowy i żeby tak wewnętrznie się rozwijać. Też żeby procesować pewne uczucia w sobie. Zobaczcie, Wy przedstawiacie się jako karta głupca i głupiec, tak jak mówiłem, to karta zerowa. On rozpoczyna nową drogę. To jest nowy etap, nowe przedsięwzięcie, nowa relacja i tutaj, jeśli nawet nie nowa miłość, jeśli nie odnowienie relacji z przeszłości, to po prostu nowy partner biznesowy. I jeśli chodzi o głupca, to on też jest taki frywolny, otwarty, gotowy na zdobywanie nowych doświadczeń i myślę, że właśnie coś takiego Wam w duszy będzie grało i ja nie widzę tutaj jakiegoś chaosu u Was, tylko bardziej taką dziecięcą ciekawość i radość i to, kto może mieć chaos w życiu emocjonalnym, to ewentualnie osoby w Waszym otoczeniu, ale widzę, że Wy gdzieś tutaj niewątpliwie pomagacie im ten chaos ogarnąć, zwłaszcza jeśli tutaj pojawiły się gdzieś dzieci na przykład, czy jeśli ktoś jest świeżo po ślubie lub rozwodzie. Zobaczcie, w Radzie jest 5 buław, karta konfliktu i rywalizacji i teraz tak. Tu jest powiedziane, żeby się starać,
żeby próbować, żeby nie dać za wygraną. I na przykład, jeśli powiedzmy, chcecie starać się o kredyt na mieszkanie, o powiększenie rodziny, starać się o relacje, o miłość, o tutaj walkę, tu jest powiedziane, żeby jak najbardziej to robić. Oczywiście tylko i wyłącznie pod warunkiem, że to druga strona też będzie się angażowała. Tutaj jest powiedziane, żeby w tym roku zażegnać konflikt lub konflikty i po prostu się godzić, nawet dla spokoju ducha. Czego nie robić, czego unikać? 4 monet i to jest takie zamknięcie się, słuchajcie, i taka nieumiejętność wypuszczenia urazy, żalu do kogoś, takich negatywnych emocji. I nie tylko chodzi o to, żeby się oczywiście otworzyć i godzić na innych, dla innych, z innymi, ale też jest, słuchajcie, powiedziane, żeby nie skupiać się tylko i wyłącznie w tym roku na finansach i benefitach. Taka jakby chłodna kalkulacja ma gdzieś troszeczkę odejść na dalszy plan i raczej macie się tutaj kierować sercem, uczuciami, tym oczywiście, co Wam dusza Wasza podpowiada, serce, aniżeli tylko i wyłącznie rozum. I jest tutaj powiedziane, że jeśli odezwiecie się do kogoś z rodziny, z kim nie macie dawno kontaktu, to zrobicie tej osobie naprawdę bardzo dużą przyjemność. Być może już nawet jedną z ostatnich, jaka jego czy ją czeka. Moi drodzy i moje drogie, ja Wam dziękuję za uwagę i życzę fantastycznego roku. Inne czytania roczne oraz miesięczne są już na moim kanale. Tutaj je gdzieś podlinkuję, ale w opisie pod filmem również znajdziecie do nich linki. Subskrybujcie kanał i zostawiajcie po sobie ślad w postaci komentarzy i kciuków w górze, bo to pomoże mi w rozwoju go, a wtedy będzie więcej czytań. Trzymajcie się, do usłyszenia i do zobaczenia. Hej, cześć i papa.